W tym materiale przedstawię Wam 10 najlepszych strategii wszechczasów, które po prostu warto znać. Z racji, że takich będzie dosyć sporo, przyjąłem następujące kryteria dobierania tytułów. Po pierwsze, jedna gra na jednego producenta, czyli na przykład wybierając Blizzarda będę musiał zdecydować, czy będzie to StarCraft czy Warcraft, a nie oba. A po drugie, skupimy się tutaj głównie na RTS-ach, co za tym idzie, nie znajdą się tu takie klasyki jak Heroesy, Cywilizacja i inne. Jeśli jednak pod tym filmem będzie pozytywny odzew, rozważę kolejny film o turówkach, tym razem w przyszłość. Zasady mamy znane, ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Numer 10. Nordgard. To jeden z nowszych RTS-ów, ponieważ miał premierę w 2017 roku i był rozwijany przez długie lata, de facto do końca 2025 roku. W grze wcielamy się w jeden z kilku klanów wikingów, którzy rywalizują ze sobą o dominację nad krainą Nordgard. Każda frakcja ma unikalne bonusy, perki i inne profity. Oprócz tego klany różnią się systemem walki, więc znajdziemy tutaj zarówno nastawione na szybką ekspansję i dominację wrogów, jak na przykład wilk, wół czy smok, a także te nastawione na gospodarkę lub ogólnie defensywne podejście. Mało tego, gra posiada kilka DLC, z czego każde dodaje kolejną unikalną frakcję i moim prywatnym zdaniem ta gra świetnie pokazała, jak można uczciwie połączyć dodatkową, dobrze zrobioną płatną zawartość, jak i wzbogacić podstawową wersję gry darmowymi update'ami. Innymi słowy, tutaj DLC są jak miły donate dla twórców, którzy widać, że wkładali w tę grę całe swoje serducho. A my nawet jak nie kupowaliśmy tych DLC, to i tak dostawaliśmy darmowe aktualizacje dodające do niej content. Nordgard to w zasadzie połączenie RTS-a i strategii Forex. Z tego drugiego gatunku czerpie m.in. to, że mamy tutaj 4 możliwe rodzaje zwycięstw. Klasyczne poprzez pokonanie wszystkich wrogich klanów, pod sławę, w którym musimy przejąć odpowiednią ilość terytoriów i zdobyć punkty sławy, handel, który jest zwycięstwem ekonomicznym oraz wiedzę polegającą na zbudowaniu totemu. Oprócz tego w zależności od mapy może nam się wylosować jedno z kilku dodatkowych zwycięstw. Jest to dużo wolniejsza gra od klasycznych RTS-ów, jak chociażby StarCraft, ale mnie osobiście to nie przeszkadzało, a wręcz było zaletą. Jeśli jeszcze nie graliście, to polecam sprawdzić, bo wśród innych nowych RTS-ów to jest istna perełka. Numer 9. Spellforce 2. Ta gra to świetna hybryda RTS-a i RPG. Gracz tworzy własnego bohatera i rozwija go poprzez zdobywanie doświadczenia i umiejętności. Towarzysze bohatera także zdobywają doświadczenie i można nimi kierować w ograniczonym stopniu. Duża liczba przedmiotów, drzewko umiejętności i ekwipunek przypominają klasyczne RPG. Oprócz tego, jak na dobrego RTS-a przystało, budujemy bazy, zbieramy surowce, tworzymy jednostki i prowadzimy bitwy w czasie rzeczywistym. To połączenie było w 2006 roku jednym z najbardziej rozbudowanych i spójnych miksów tych gatunków, czego w tamtych czasach rzadko się widywało. Akcja toczy się w świecie EO, pełnym ras fantazy, ludzie, elfy, krasnoludy, orki, mroczne elfy i gargulce. Główny bohater Shaikan ma w sobie magnetyczną mieszankę magicznej mocy i przekleństwa, co determinuje fabułę. Gra oferuje rozbudowaną kampanię fabularną z różnorodnymi zadaniami i dialogami. Choć fabuła nie jest uważana za arcydzieło literatury, czasami recenzenci wskazywali, że jest dosyć liniowa, to dla wielu graczy była wciągająca i angażująca. Integracja RTS-a i RPG działa w dużej mierze płynnie i daje poczucie pełnej kontroli nad zarówno bohaterami, jak i armią. Oprócz tego to duża epicka kampania nawet do 50 godzin gry i więcej, jeśli mamy dodatki. Dowodzenie kilkoma bohaterami oraz zestawem jednostek strategicznych daje głębię taktyczną. Całościowo dało nam to grę, która nie bała się być czymś innym niż kolejnym RTS-em z rozbudową bazy. Numer 8. Frostpunk. Polska produkcja od 11-bit Studios pokazuje, że RTS-y mogą zawierać również trudne wybory moralne. W grze rozwijamy miasto, które musi przetrwać postapokaliptyczną rzeczywistość, która w tym wypadku objawia się ogromną zmarzliną. Gra wyróżnia się tym, że temperatura i przetrwanie są tutaj nie tylko tłem, to centralne mechaniki, które determinują przebieg rozgrywki. Budujesz strukturę miasta wokół generatora jedynego źródła ciepła. Musisz zarządzać zasobami takimi jak węgiel, drewno, żywność, materiały, aby utrzymać system przy życiu. Zapewnienie ciepła to klucz. Bez niego mieszkańcy umierają. Gra stawia gracza przed trudnymi wyborami, na przykład czy zatrudnić dzieci do pracy, by zwiększyć wydajność kosztem ich zdrowia, jak radzić sobie z chorobami, brakiem żywności i gniewem mieszkańców. Decyzje te często nie mają dobrych rozwiązań, a konsekwencje odbijają się na dalszej rozgrywce. System prawa i technologii. Gracz tworzy ustawy i prawa, które mogą zapewnić surowe, ale efektowne rozwiązania, albo bardziej humanitarne, ale kosztowne polityki. Równolegle rozwijamy technologie, które pomagają radzić sobie w ekstremalnych warunkach. Od lepszych źródeł ciepła
po efektywniejsze zarządzanie zasobami. Frostpunk nie ma typowej fabuły z postaciami i filmowymi cutscenkami. Historia opowiadana jest przez rozgrywkę i konsekwencje Twoich wyborów. Całość utrzymana jest w mrocznym, brutalnym klimacie walki o przetrwanie w świecie niemal pozbawionym ciepła i nadziei. Numer 7. Bitwa o Śródziemie 2. Jeśli miałbym opisać tę grę jednym zdaniem, powiedziałbym, że jest to sequel idealny. To, co działało w jedynce, jest podrasowane i lepsze. Jest to genialny, dynamiczny RTS z rozbudową bazy i balansowaniem w doborze jednostek. Nowością w dwójce względem poprzednika jest możliwość stawiania nieograniczonej liczby budynków niemal dowolnym miejscu mapy, co daje więcej swobody strategicznej w budowaniu baz. Gra oferuje 8 grywalnych frakcji, w tym połączone armie ludzi, elfów i krasnoludów po stronie dobra oraz siły Mordoru i Sengardu po stronie zła, z których każda ma unikalne jednostki i zdolności bojowe, specjalne moce bohaterów, np. Garadiela, Sauron czy Balrog i różne taktyki walki. To sprawia, że styl gry różni się znacząco w zależności od wybranej strony konfliktu i preferowanej strategii. Tytuł oferuje wciągające kampanie fabularne, zarówno po stronie dobra, jak i zła, w których gracz prowadzi armię przez wiele scenariuszy, łączących się w większą narrację o walce o Śródziemie. W porównaniu do pierwszej części, Bitwa o Śródziemie 2 wprowadza również elementy działań morskich, w tym floty statków wojennych oraz desanty, które rozszerzają taktyczne możliwości na mapach. Dla fanów Tolkiena pozycja obowiązkowa. Numer 6. The Settlers. To klasyczna strategia czasu rzeczywistego z mocnym akcentem ekonomicznym i budowlanym. Wydana w 1996 roku przez niemieckie studio Blue Byte. Gracz wciela się w wodza osadników, którzy trafiają na nieznaną wyspę i stopniowo rozbudowują swoje państwo od małej kolonii do potężnego królestwa. Głównym zadaniem jest odbudowa i rozwój osady poprzez rozplanowanie budynków, ścieżek i efektywne wykorzystanie zasobów takich jak drewno, kamień, żywność czy metale. Każdy gospodarczy łańcuch produkcji od zbierania surowców po produkcję gotowych dóbr musi być wydajnie połączony siecią dróg i transportu. Mechanika rozgrywki mocno kładzie nacisk na ekonomię i logistykę, a nie tylko samo budowanie armii. Choć militarna przewaga jest tu potrzebna do zwycięstwa. Jedną z najbardziej charakterystycznych mechanik The Settlers 2 jest system transportu towarów i ludzi. Towary przemieszczają się po ścieżkach od miejsca wydobycia lub produkcji do magazynu i kolejnych etapów produkcji albo do jednostek bojowych. Ten mechanizm był i jest szeroko chwalony przez graczy za to, że nadaje rozgrywce rytm i głębię. Planowanie drugi ścieżek staje się kluczowym elementem strategii, nie tylko dodatkiem. Choć ekonomia jest najważniejsza, wojsko odgrywa równie istotną rolę. Osadnicy mogą stać się żołnierzami, a gracz musi prowadzić walki o nowe terytoria. Gra daje dostęp do różnych jednostek bojowych i machin obronnych, których efektywność w dużej mierze zależy od zaplecza gospodarczego, jakie stworzyłeś. Mechaniki ekonomiczne w The Settlers 2 były i pozostają uznawane za jedne z najciekawszych w strategiach ekonomicznych i RTS-ach, szczególnie systemu transportu i rozkładania zasobów. Wielu graczy wskazuje właśnie to jako główny powód, dla którego gra zapadła w pamięć. Jeśli jeszcze nie grałeś, koniecznie nadrób zaległości. Numer 5. Company of Heroes 2. Company of Heroes 2 to strategia czasu rzeczywistego stworzona przez Relic Entertainment i wydana w 2013 roku. Osadzona w realiach frontu wschodniego II wojny światowej. Jest to kontynuacja uznanej serii Company of Heroes. Gra oferuje zarówno kampanie fabularne, jak i dynamiczne rozgrywki multiplayer i potyczki z SI. W przeciwieństwie do wielu innych RTS-ów, Company of Heroes 2 nie polega na rozbudowie ogromnych baz i produkcji armii, ale na taktycznej kontroli niewielkich oddziałów piechoty i pojazdów i zdobywaniu i utrzymywaniu punktów strategicznych zapewniających zasoby, świadomym wykorzystywaniu terenu, osłon i kagańca ogniowego. To podejście sprawia, że bitwy są bardziej rzeczywiste i wymagają ciągłej uwagi oraz reagowania na ruchy przeciwnika, a nie tylko masowej produkcji jednostek. Dwie z najbardziej charakterystycznych mechanik to TrueSight, zaawansowany system widoczności, który dynamicznie symuluje linię wzroku jednostek zależnie od terenu i przeszkód, co wpływa na rozpoznanie i planowanie taktyki, oraz Cold Tech, czyli mechanika warunków pogodowych i zimna, które odgrywają realną rolę podczas bitew frontu wschodniego. Żołnierze mogą zamarzać w czasie burz śnieżnych i muszą szukać schronienia czy ognisk, co wpływa na tempo i przebieg walki. Obydwa systemy podnoszą realizm i głębię strategiczną, zmuszając graczy do planowania nie tylko pod kątem sił przeciwnika, lecz także otoczenia i pogody. Gra oferuje kampanię z narracją skupioną głównie na radzieckim doświadczeniu na froncie wschodnim, od ataku Barbarosy po bitwę o Berlin. Tryb multiplayer jest uznawany za jeden z najważniejszych części tej gry, oferując intensywne potyczki 1 na 1, 2 na 2 i większe starcia taktyczne, zwłaszcza przeciwko prawdziwym przeciwnikom, których zachowanie jest mniej przewidywalne niż SI. Jak na grę, która wychodziła pod koniec złotej ery RTS-ów,
uważam, że jest to tytuł warty uwagi nie tylko za doznania strategiczne, ale i systemy osłon, destrukcji otoczenia i pomysłowe mechaniki. Numer 4. Age of Empires 2. O ile pierwszy AOE był solidnym fundamentem dla serii, tak dwójka dołożyła przysłowiowej oliwy do ognia. Masowe bitwy, rozwój technologii, masa różnych od siebie frakcji historycznych to szablon zapoczątkowany przez Age of Empires, który później kopiowały inne RTS-y. Jest to bez wątpienia fenomen i bardzo ważny tytuł, który ugruntował to, czego gracze tak naprawdę oczekują od dobrego RTS-a. Rozwój bazy, dynamiczne bitwy, masa kontrujących się nawzajem jednostek i rozbudowa gospodarki. Numer 3. Twierdza Krzyżowiec. Jest to gra, przy której spędziłem naprawdę dużo czasu. Genialny tryb potyczek, pozwalający wybrać Wam jednego z 16 unikalnych przeciwników, każdy z własnym szablonem zamku, strategią i priorytetami rozwoju. A my w tym wszystkim musimy się odnaleźć i poza stworzeniem silnej armii zbudować nasz wymarzony zamek oraz silną gospodarkę, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, a my będziemy mogli w ten sposób spokojnie podnieść im podatki. Numer 2. Red Alert 3. Red Alert 3 zachowuje tradycyjne elementy RTS-a, zbieranie surowców, budowanie baz, produkcję jednostek i prowadzenie bitew w czasie rzeczywistym, ale wprowadza również kilka elementów unikalnych dla tej serii. 3 grywalne frakcje: alianci, Sowieci oraz zupełnie nowe Empire of Rising Sun, każda z własnym stylem, jednostkami i technologiami, co zwiększa różnorodność tej rozgrywki. Jednostki z unikalnymi zdolnościami i transformacjami, np. mechy japońskie mogą zmieniać formę między lądem, powietrzem a wodą, bitwy lądowe, powietrzne i morskie. Gra silnie podkreślała znaczenie walki na wodzie dzięki możliwości budowy baz na wodzie i szerokiemu arsenałowi okrętów. Gra utrzymuje przesadzony, alternatywny klimat zimnej wojny z elementami science fiction i humoru, m.in. dzięki absurdalnemu scenariuszowi z podróżą w czasie i postaciami granymi przez znanych aktorów, co zostało zauważone w recenzjach jako jedna z charakterystycznych cech tego tytułu. Fabuła okazana jest również poprzez interaktywne kampanie pełne humorystycznych cięć, dziwacznych jednostek i przesadnych pomysłów, co podkreśla jej unikalny styl narracyjny. Jednym z najważniejszych innowacyjnych elementów Red Alerta 3 jest pełna kooperacyjna kampania fabularna, w której 2 osoby mogą wspólnie prowadzić działania wojenne. Gra automatycznie przydziela wtedy sojusznika komendanta, który pomaga wykonywać cele misji i wspiera strukturą i jednostkami. To rozwiązanie, rzadkie we współczesnych RTS-ach, zostało zauważone przez krytyków jako pozytywne urozmaicenie standardowej kampanii. Oprócz kampanii Red Alert 3 oferuje też tryb potyczek i multiplayer, które umożliwiają potyczki nawet do 6 graczy online. Choć oficjalne serwery zostały wyłączone, jak w przypadku wielu starszych RTS-ów, społeczność graczy nadal korzysta z nieoficjalnych rozwiązań, by prowadzić bitwy sieciowe. Choć gra bazuje na klasycznych mechanikach Command & Conquer, to dodaje do nich morskie bitwy, trzecią frakcję i kooperacyjną kampanię, co wyróżniają wśród innych RTS-ów. Scenariusz jest wypełniony naprawdę ciekawymi pomysłami i widać, że twórcy bawili się tą grą w trakcie produkcji. To wszystko dało nam jednego z najbardziej unikalnych RTS-ów w historii, którego pewnie do dziś wielu z nas brakuje. Numer 1. Warcraft 3. Długo myślałem, czy dać tutaj StarCrafta czy Warcrafta 3, ale finalnie padło na tego drugiego. Gra jest trzecią odsłoną serii Warcraft i jednocześnie tytułem, który na nowo zdefiniował gatunek RTS-ów, łącząc klasyczną strategię z wyraźnymi elementami RPG. Akcja gry toczy się oczywiście w świecie Azeroth, a fabuła koncentruje się na inwazji płonącego legionu, upadku bohaterów i narodzinach nowych konfliktów, które później stały się fundamentem dla World of Warcraft. Podstawy są takie jak w większości innych RTS-ów. Zbieramy surowce, budujemy bazę, rekrutujemy jednostki, prowadzimy bitwy w czasie rzeczywistym, jednak Warcraft 3 znacząco ogranicza liczebność armii, co przesuwa nacisk z masowej produkcji jednostek na taktykę, mikrozarządzanie i jakość oddziałów, a nie ich ilość. To jedna z najciekawszych i chwalonych decyzji projektowych. Najważniejszą innowacją Warcrafta 3 było wprowadzenie bohaterów jako centralnego elementu rozgrywki. Bohaterowie zdobywają doświadczenie i poziomy, uczą się aktywnych i pasywnych umiejętności, mogą nosić przedmioty wpływające na ich statystyki. Bohaterowie pełnią rolę podobną do postaci RPG, co daje rozgrywce bardziej osobisty i narracyjny charakter. Ich śmierć lub utrata często przesądza o losach bitwy, co zwiększa napięcie i znaczenie każdej decyzji. W przeciwieństwie do wcześniejszych RTS-ów, mapy w Warcraft 3 są pełne neutralnych potworów, obozów do zdobycia, artefaktów i sekretów. Eksploracja mapy stała się kluczowym elementem tej strategii, zwłaszcza w multiplayerze. Gra oferuje 4 w pełni asymetryczne rasy, każda z nich ma własny unikalny styl gry, inne mechaniki ekonomiczne i obronne, własnych bohaterów i jednostki. Kampania Warcrafta 3 jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych w historii gier RTS, składa się z kilku przeplatanych się wątków
opowiadających z perspektywy różnych ras i bohaterów, w tym Arthasa, Trala czy Illidana. Gra była przez lata jednym z filarów e-sportu, szczególnie w Korei Południowej i Europie, a wielu profesjonalnych graczy RTS zaczynało właśnie od Warcrafta 3. Do tego należy dorzucić jeszcze unikalny styl wizualny Blizzarda i mamy hit, który nawet dzisiaj jest niezwykle aktualny. Do dzisiaj powstają do niej fanowskie mody i organizowane są turnieje e-sportowe. I to by było na tyle. Przyznam, że wybór nie był łatwy, zwłaszcza z kryteriami, które sobie wybrałem. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was wyglądałaby taka topka i do którego z tych tytułów macie najwięcej sentymentu. Jeśli jesteś tu nowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba na kanale. Bardzo nam to pomaga rozwijać kanał i tym samym tworzyć coraz lepsze treści i docierać do coraz większej liczby osób. Przypominamy, że znajdziecie nas również na Instagramie. Jeśli lubicie nasze treści, zachęcam do zostawienia followa, ponieważ często mówimy tam o grach z naszej prywatnej biblioteczki i wspominamy, co kochamy w tej produkcji. Link zostawiam Wam w opisie. Mamy nadzieję, że tamten content się Wam spodoba. Jeśli natomiast chcecie sobie odświeżyć pamięć z jednym z wymienionych tutaj tytułów, wpadnijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming. Link zostawiam Wam w opisie filmu. Każdy zakup wspiera rozwój naszego kanału. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.